14 czerwca rozpoczął się tutaj jeden z największych pogromów Żydów w historii Imperium Rosyjskiego. Tragiczny moment w życiu Białegostoku. A czy ten rejon pod względem budynków jakoś drastycznie się zmienił od 1906 roku? Ten układ, który tutaj widzimy, czyli warszawska 19, warszawska 18 i 20, to jest układ oryginalny. Tak to wyglądało. I nawet szerokość ulicy niewiele tutaj się zmieniła, tyle tylko, że w tym czasie była obsadzona drzewami. Natomiast już niestety ten odcinek w tą stronę, od 19, od 20 uległ całkowicie przekształceniu w wyniku niestety zniszczeń II wojny światowej. Te dwa budynki pochodzą z początku XIX wieku i zostały przebudowane pod koniec XIX wieku. Ten został zbudowany tuż przed 1900 rokiem. A więc są to świadkowie rzeczywiście tych wydarzeń. Podobnie jak warszawska 25 i 27, gdzie dzisiaj mieści się siedziba MPC-u, też to są budynki z końca XIX wieku. Siedziba policji znajdowała się tutaj, też na ulicy Warszawskiej, wówczas Aleksandrowskiej, przy ulicy Warszawskiej 3. To była siedziba i policji, i straży pożarnej. Natomiast siedziba banku to jest budynek Warszawska 14, ten trochę cofnięty w głąb, i siedziba poczty to jest Warszawska 10, ten budynek widoczny po lewej stronie, i Warszawska 13, dawny pruski budynek rozbudowany nieco w latach 80. XIX wieku, gdzie mieściła się początkowo poczta, a po 1891 roku centrala telefoniczna. A więc to były te dwa główne miejsca, jeżeli chodzi o łączność w ogóle, na przykład z centrami imperium, czy nawet z gubernatorem. Czy ja dobrze pamiętam z literatury, że tu się spotykały dwie procesje? To nie było tak, że tylko jedna procesja została zaatakowana? Nie, procesje miały się zupełnie nie spotkać. Problem był taki, że napięcia społeczne, które były w Białymstoku przełomu XIX i XX wieku, różne i związane z Żydami i chrześcijanami, ale także związane ze wspólnotą prawosławną, powodowały, że władze miejskie po pierwsze spodziewały się ekspulsji przemocy społecznej. W związku z tym trasy procesji były ułożone tak, aby te procesje się nie spotkały. Procesja prawosławna przechodziła ówczesną ulicą Mikołajewską, czyli dzisiejszą Lipową, potem ówczesną Mikołajewską, czyli Sienkiewicza, skręciła tu w dzisiejszą ulicę Warszawską, miała zakręcić tutaj w ulicę Instytutową, czyli dzisiejszą Pałacową, i potem wejść znowu na Lipową w momencie, kiedy procesja była tutaj, na Warszawskiej. Z kościoła Farnego miała wyjść procesja w kierunku ulicy Mikołajewskiej. To znaczy miało to działać tak, że procesja katolicka miała już skręcić, przejść dalej, a za nią miała podążać dopiero zakręcająca procesja prawosławna. One miały się nie spotkać. Taktyka policyjna była jasna, bowiem tuż przed pogromem miasto podzielono na dwie części. Każda z nich była zarządzana przez komendanta wojskowego. Posterunki policji były obsadzone na tyle, na ile oczywiście tej policji starczało. Nie było ich tu, tych policjantów wbrew pozorom zbyt wielu. Niektóre punkty w mieście zostały obsadzone przed procesjami, bo w mieście mówiono o tym, że będzie pogrom. I istotą było niedopuszczenie do jakichkolwiek rozruchów. Dlaczego? Dlatego, że pogrom wisiał w powietrzu. Plotka o pogromie była jasna. Mówiono o nim przynajmniej od śmierci Derkaczowa, a właściwie od 1905 roku, kiedy Rosjanie dokonali tutaj pierwszego pogromu na ulicy Lipowej, wchodząc też w dzielnicę żydowską wtedy. Wojsko rosyjskie zabiło wtedy blisko 40 osób. Procesja prawosławna, która przechodziła ulicą Aleksandrowską i miała skręcić tutaj w prawo w ulicę ówczesną Instytucką, dzisiaj Pałacową, została zaatakowana z domu Makowskiego i Rechitisa. Wiemy, że Lejba Makowski miał posesję numer 666 przy ulicy Instytutowej i tak samo Jankiel Rachities miał posesję na rogu ulicy Instytutowej i Aleksandrowskiej. A więc na pewno domy Rachitiesa i Makowskiego stały prawdopodobnie dosłownie obok domu numer 22, czyli zamykały z tej strony ulicę Instytutową. Cały czas wszystko działo się, jeżeli chodzi o Folmana, Makowskiego i Rachitiesa, to jest ta strona. Nie ta strona, nie tamta i nie tamta. To jest ten bezpośredni punkt zapalny. Rzeczywiście tutaj skręcała procesja prawosławna i z domu Makowskiego, bo źródła wymieniają najczęściej ten budynek. Niektóre dodają jeszcze drugą kamienicę Rachitisa. Z domu Makowskiego właściwie oddano strzały i rzucono bombę. Udało mi się ustalić, że wbrew temu, co się do tej pory sądzi, nie była to rosyjska prowokacja. Oto bowiem napięcie przed pogromem było bardzo silne. Żydowska samoobrona koncentrowała się w różnych miejscach, oczekując otwartego konfliktu z wojskiem rosyjskim i częścią mieszkańców miasta, i ktoś nie wytrzymał i pociągnął za spust, strzelając do procesji i rzucając bombę. Co więcej, przecież w tym samym czasie ulicą
Lipową z kościoła Farnego miała wyjść procesja katolicka. One miały iść tak, by się ze sobą nie spotkać. Te napięcia rzeczywiście były odczuwalne w mieście i ta procesja katolicka również została zaatakowana przez nieznanych sprawców. Pod numerem 19 mieścił się Ryski Bank Handlowy, oddział białostocki Ryskiego Banku Handlowego. Pod numerem 21 obok mieścił się budynek, w którym zbierała się Rada Miasta. Więc było to dosłownie przed oknami zarządu miejskiego, władz miejskich. Zresztą ulica Warszawska była dosyć prestiżowa, jeżeli chodzi o instytucje, które się tutaj mieściły, bo mieliśmy i szpital żydowski, i bank, i pocztę, i telegraf, siedzibę policji, siedzibę straży pożarnej. Mieściły się tu różne sklepy, więc no, to była ulica prestiżowa. Można by więc mówić, że pogrom zaczął się w bogatej dzielnicy miasta, prawda? Że jest Tak. to... Właśnie to, że tutaj władze miasta się mieściły, to znaczy coś wydarzyło się w tej skali dosłownie pod oknami władz miasta. To w gruncie rzeczy kolejny argument za tym, że trudno nazywać pogrom rosyjską prowokacją. Trudno przecież domniemywać, że tuż pod oknami władz miejskich Rosjanie dokonaliby prowokacji, która mogła kosztować życie różne osoby. Fotografie domu Makowskiego były podpisywane. Z tego domu ostrzelano procesję prawosławną, albo z tego domu prowokatorzy ostrzelali procesję prawosławną. Te dwie historie pogromu białostockiego gdzieś tam ze sobą się ucierały, wygrała ta mówiąca o rosyjskiej prowokacji, a ja się z nią głęboko nie zgadzam. Dlaczego? W moim przekonaniu geneza pogromu, o niej już trochę mówiłem, jest znacznie głębsza, wynika z problemów społecznych i strukturalnych, które miały miejsce tutaj w Białymstoku, a